Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garage, a dzisiaj temat blokującej się skrzyni biegów. Macie ten problem? No ja właśnie też, więc najwyższy czas coś z tym zrobić. A więc zabierajmy się do roboty. Pierwsze co musicie wiedzieć, nie przejmujcie się, że tutaj półciągnika z przodu nie ma. Nie będzie tak tragicznie, nie musicie tego rozbierać, także się tym nie przejmujcie i nie demotywujcie. I również nie przejmujcie się tutaj, że stoi cały silnik rozebrany, poprzykrywany i niepoprzykrywany. Wszystko co musi być zabezpieczone jest zabezpieczone. A więc co w pierwszej kolejności musimy zrobić tutaj, żeby zlikwidować ten problem blokujących się biegów, tak? W pierwszej kolejności, no niestety, musimy wyczyścić tutaj w miarę możliwości te wszystkie tutaj powierzchnie, żeby nam się do skrzyni nic nie nasypało. I później będziemy musieli tutaj odkręcić wybierak po prostu biegów od dźwigni, żeby zdjąć całą tutaj pokrywę. Jeszcze tak naprawdę zanim sobie zaczniemy tutaj rozbierać, to warto też jest tutaj spuścić olej z tej skrzyni. No po prostu jak Wam coś wpadnie w ten olej, no to już wpadnie w olej i to zginie, że tak powiem. A z kolei jak będziecie mieli pustą skrzynię, no to będzie łatwiej ten element zabezpieczający, czy tam inny, który Wam na przykład wpadnie do skrzyni biegów, łatwiej po prostu znaleźć. No. Więc ja teraz spuszczę olej i zabieram się za odkręcenie najpierw tutaj dźwigni, tutaj w tym miejscu jak pokazywałem, i ściągamy całą pokrywę. Kolejność odkręcania śrub standardowo wszystkie po prostu delikatnie sobie luzujecie, a dopiero później wszystko odkręcamy. No i słuchajcie, mam wszystko zluzowane, już jestem gotowy praktycznie do ściągnięcia pokrywy. Tylko że jeszcze oczywiście jak tutaj odkręcicie, to musicie odkręcić tutaj 4 te śrubki, o czym niemal praktycznie zapomniałem, od samego wybieraka, tak? Najpierw ściągniemy sobie wybierak, żeby zajmowało nam, że tak powiem, to mniej miejsca i wtedy już pokrywa powinna nam się bez problemów tutaj zdjąć. Jeszcze odkręciłem sobie tutaj pomostek, tak? Od pokrywy akumulatora, bo zobaczcie co tu się dzieje. Z drugiej strony też nie jest za ciekawie. Także taka ciekawostka przy okazji. No musiałem zdjąć tutaj ten przewód łączący akumulatory, bo to są 2 szóstki. Będzie trzeba sprawdzić w nich elektrolit. Może je doładować. A może w ogóle przejść na 12 po prostu woltowy jeden akumulator. No to zobaczymy w międzyczasie. Teraz zajmijmy się po prostu tutaj tą pokrywą. Czyli jeszcze odkręcimy te 4 śruby od wybieraka biegów i ściągamy całą tą pokrywę. No i pokrywę mamy zdjętą. Nie patrzcie, że tu już jest wszystko od razu wyczyszczone i nie wiadomo co tu się wydarzyło. Po prostu tu się dzieje w międzyczasie wiele rzeczy. Ale teraz co tu się dzieje z tą skrzynią? Zobaczcie. Wrzucamy jeden bieg i zobaczcie, sobie mogę wrzucić kolejny. I w tej chwili mam całkowicie zablokowaną skrzynię biegów. No bo są wrzucone 2 biegi jednocześnie. I teraz przez co to się dzieje? Już Wam mówię. Tutaj po prostu brakuje jednego z elementów. A właściwie tej oto kuleczki. Tak, wyciągnąłem ją celowo, żeby Wam pokazać, że taka sytuacja może być. I teraz taki efekt właśnie wywołuje albo brak jakiegoś elementu. Zwykle tak jest. Po prostu ktoś gdzieś zgubi kulkę albo wałeczek tutaj pośredni i wtedy możecie sobie wrzucić 2 biegi naraz. No i oczywiście zużycie tych elementów też ma znaczenie, tak? Zwykle po prostu tutaj się wybija ten wałeczek środkowy, który właśnie przesuwa Wam te kulki. I wtedy właśnie możecie sobie wrzucić 2 biegi naraz. No i teraz jeszcze jak sobie to najprościej złożyć. Jak widzicie, kuleczki wklejone po prostu smar na łożysk tocznych. Wołeczek tutaj siedzi na sucho. Nie ma problemu, on nigdzie stąd nie zamierza uciekać. No i teraz wszystkie widełki musicie wpasować we wszystkie przesuwki. Więc musicie tutaj pomanipulować sobie tymi kołami zębatymi, żeby to wszystko Wam ładnie, że tak powiem, się tutaj wsunęło na miejsce. No i dobra, wrzuciłem tą kuleczkę z powrotem i teraz zobaczcie. Jak sobie wrzucę któryś bieg,
to może nie będę przycinał sobie przy tym rękawiczki, to zobaczcie, że kolejnego biegu już nie mam możliwości po prostu wrzucenia. I właśnie widzicie, jeżeli brakuje Wam któregoś z tych elementów, czy to kulki, czy to wołeczka blokującego, no to już będziecie sobie mogli wrzucać te biegi 2 naraz, a tak nie ma takiej możliwości. Możliwe, że te elementy po prostu się zużyły i po prostu należy je wymienić. No i jest jeszcze drugi sposób zblokowania skrzyni, że tak powiem. Właściwie nie do końca zblokowania skrzyni, tylko ciągnik nam pozostaje na biegu, z którego chcieliśmy go, że tak powiem, wyrzucić. I teraz o co z tym chodzi, tak? Mamy tutaj wybierak biegu wstecznego i pierwszego. No i teraz załóżmy, że jedziemy sobie na jedyneczce, wyrzucamy ten bieg i on nam, że tak powiem, zostaje w tej pozycji, bo my się sobie tutaj wybierakiem, o tym oto elementem, prześlizgniemy, tak? I widzicie, tutaj już praktycznie takiej możliwości nie macie, bo ten wybierak jest nowy, ale jeżeli on tutaj, w tym miejscu jest zużyty, to może pozostać nam ten wybierak w tym miejscu. I jeżeli mamy jeszcze na przykład dodatkowo luzy na samych zatrzaskach, to zatrzask nam ten bieg z powrotem wbija. I w tym momencie, jak już jesteśmy, tak, i mamy ten wybierak, to już nawet nie mamy, widzicie, opcji cofnięcia się z powrotem na tą jedynkę, żeby ten bieg wyrzucić. I ciągnik nam pozostaje na tym biegu cały czas i musimy, że tak powiem, jechać na tym danym biegu, jeżeli nie możemy tego rozblokować. No bo wystarczy tutaj odkręcić te koreczki, tak, wycofać ten wodzik, no i wtedy wraca nam, że tak powiem, funkcja wrzucenia jedynki lub wstecznego. No ale po co się, że tak powiem, bawić? Po prostu. Albo należy wymienić ten element, bo zobaczcie, on tutaj ten luz ma, jeżeli to jest nowe, to zobaczcie ten luz, no tutaj jest z 2-3 mm nawet, ale to jest naprawdę niewiele. Już tutaj tego biegu, ten bieg raczej pozostać nie powinien po prostu wrzucony przez cofnięcie się samego tutaj, samych widełek, nie? Więc musicie po prostu albo wymienić na przykład ten element i też najlepiej by było wymienić tutaj te same blokadki, bo po prostu jeżeli ta blokadka jest zużyta, no to po prostu nastaje pod kątem, później cofa nam ten wodzik i mamy po prostu znów, można je powiedzieć, zblokowaną skrzynię biegów. I teraz jeszcze co do samych tutaj widełek i samych tych wybieraków. Jeżeli tutaj, tak jak widzicie, nie macie za bardzo zużycia, tak? Bo te zużycia są naprawdę minimalne, tutaj wszystko będzie się ładnie zaskakiwało, że tak powiem, no to jeżeli chodzą Wam tutaj same widełeczki, no to są na to dwa sposoby. Albo to wymieniać, albo po prostu to jest nitowane. Jeżeli weźmiecie jakiś dobry punktak i to porządnie sklepiecie, te oto tutaj dwa nitki, to widełki się po prostu usztywnią. Na jaki czas? Nie wiem, ale czy nowe potrzymają dłużej? Niekoniecznie. Tak samo, czy widełki nie są tutaj zużyte, bo też jak one na przykład się kątowały Wam, to musicie zobaczyć, czy tam na samych przesuwkach nie są po prostu gdzieś tam podebrane. Więc zwróćcie na to uwagę, ale da się po prostu to bez problemów, że tak powiem, młotkiem i przecinakiem naprawić. Więc teraz mogę sobie spokojnie założyć tutaj z powrotem pokrywę. A jeszcze co do samej pokrywy, to jak widzicie, ja tu wyciągałem po prostu dźwigienki i widzicie, tu jest już taka drobna przeróbka. Po prostu mogłem tutaj zastosować jakieś grubsze bolce, bo u mnie to wszystko było rozbite, ale ja po prostu tutaj nagwintowałem szósteczkę sobie przez całą tutaj, zobaczcie, długość, bo tutaj normalnie śrubka aż wystaje z drugiej strony. Jeden właśnie tutaj, jak widzicie, musiałem rozwiercać w ogóle ten bolczyk, bo nie chciał się wybić i trochę krzywo mi to poszło, ale udało się nagwintować tym wszystkim i to na pewno będzie trzymać. I tutaj już nie mam żadnych luzów praktycznie. No i oczywiście tutaj pod spodem jest o-ring.
Dla mnie wymiar tego o-ringu jest nieznany, ja po prostu dopasowywałem, że tak powiem, indywidualnie to, bo też możecie mieć mniejsze lub większe tutaj zużycie i po prostu cieńszy albo grubszy o-ring po prostu Wam tutaj najzwyczajniej w świecie wejdzie. Więc po prostu trzeba to, że tak powiem, na metodą prób i błędów dopasować. Ja tutaj już nie pamiętam nawet jakiej grubości zastosowałem o-ringi. Żeby w ogóle wyciągać tą dźwigienkę, to pamiętajcie, żeby tutaj odkręcić tą śrubę blokującą. Najpierw ją wykręcacie, wybijacie tutaj stąd bolec, jeżeli macie bolec, bo jak już widzicie mam śrubę i po prostu wyciągacie najpierw samą dźwigienkę, a później to wszystko, ta cała dźwigienka po prostu Wam wchodzi do środka. Tu jest tylko jeden o-ring, warto sobie to wymienić, żeby nie było po prostu tutaj stąd jakichś wycieków. Teraz biorę nową uszczelkę, zakładam tam na korpus, nasmarowaną oczywiście olejem przykładniowym. I zakładam na to całą pokrywę. No i uszczeleczka jest już zamontowana. Pokrywa, jak widzicie, również. Pierwsze co robimy, to przyłapujemy sobie wszystkie śruby. Musicie wiedzieć, że te śruby dokręcamy z siłą 15 Nm, 13-15, bo to są ósemeczki, tutaj w zupełności wystarczy. I tutaj śruby 14 o twardości 5,8 dokręcamy na 80 Nm. I teraz jak to prawidłowo dokręcić? Żeby nie uszkodzić sobie tutaj pokrywy, bo zdarza się, że te pokrywy pękają. I teraz Wam mówię dlaczego. Jeżeli dokręcicie tutaj najpierw te śruby, to tutaj może Wam zostać przestrzeń. Już przy dokręcaniu tych śrub ta pokrywa Wam się po prostu nie przesunie i spowoduje to pęknięcie. Czy to też od razu, czy być może po prostu przy późniejszej eksploatacji. Więc teraz wykorzystamy trochę, że tak powiem, ciężar po prostu tej pokrywy i najpierw sobie dokręćcie delikatnie, powiedzmy na 20 Nm te śruby. Najpierw je dokręcacie, później dokręcacie pokrywę. Następnie luzujecie te śruby i znów dokręcacie, powiedzmy, na 40 Nm. Tutaj sobie też możecie, tak że tak powiem, stopniowo na 3, 4, 5 stopni podzielić po prostu momenty dokręcania tych śrub i wszystko kilkukrotnie odkręćcie, dokręćcie z powrotem. Później następnie te śruby odkręćcie, dokręćcie z powrotem. Wtedy ta pokrywa Wam się tam po prostu w rogu ułoży i unikniecie tutaj uszkodzenia tej pokrywy skrzyni biegów. Więc ja się zabieram za ten długotrwały proces dokręcenia samej pokrywy. Wszystko mam przykręcone. Jeszcze na wszelki wypadek sprawdźcie opis filmu, bo tak jak mówię, momenty dokręcania śrub biorę po prostu z tabeli. Nie biorę tego z instrukcji. Więc jeżeli coś ulegnie zmianie, bo zamówiłem jeszcze nową książeczkę i może w tej książeczce będą te momenty dokręcania trochę się różnić. Jeżeli będą się różnić, to na pewno zamieszczę to w opisie filmu. A teraz zabieram się za założenie tutaj samego wybieraka biegów, tak, tego paluszka, czyli po prostu zakładamy nową uszczeleczkę tutaj, smarujemy ją olejkiem przekładniowym, na to zakładamy oczywiście tutaj ten paluszek w środek, ustawiamy go, zakładamy na to obudowę. I tutaj są śruby ósemki i tak samo 13-15 Nm dokręcamy. I oczywiście pamiętajcie o nowych podkładkach sprężystych. Wszystko mamy przykręcone, to już zostaje założyć mieszek i dźwignię zmiany biegów. Ja tego nie mogę zrobić, bo jeszcze jak widzicie nie mam nawet kokpitu, więc bez sensu byłoby mi to wszystko ze sobą skręcać. Tylko sprawdźcie, czy na pewno wszystkie biegi tutaj Wam bez problemów wchodzą. Czy jest pozycja po prostu neutralna na wszystkich, że tak powiem, biegach. I jak wszystko już jest poskładane, no to nic, tylko się cieszyć po prostu dalszą jazdą tym ciągnikiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku.